Cześć! Dziś przeniesiemy się 25 lat w przeszłość. Do czasów, gdy płyta główna 7ZX była nowością oraz gdy rządziły procesory o taktowaniu poniżej GHz, a najwyższą jakość dźwięku mamy dzięki ekonomicznej karcie Sound Blaster 128. Łączność ze światem zapewnia karta na chipie Realteka 8139D. Moduł RAM o pojemności 256 MB to przyszłościowe rozwiązanie, a dysk twardy o pojemności 40 GB zmieści nasze wszystkie gry i benchmarki. Przetestuję karty graficzne od NVIDII. Riva Vanta z 16 MB pamięci VRAM. Riva TNT 2M64 od różnych producentów. A także GeForce 2MX w wersjach 64-bitowej oraz 128-bitowej. Zainstaluję dzisiaj Windows 98 SE. Uruchamiam komputer z płyty CD. Przy pomocy programu Fdisk tworzę partycję podstawową. Już zapomniałem, jak długo trwa sprawdzanie dysku o pojemności 40 GB przez program Fdisk. Po utworzeniu partycji restartuję komputer. Ponownie uruchamiam go z płyty CD. Formatuję dysk przy pomocy polecenia format C. Trwa to naprawdę długo, bo aż 22 minuty. Po zakończeniu formatowania kopiuję na dysk twarde pliki instalacyjne systemu Windows 98. Uruchamiam instalatora poleceniem Setup. Instalacja systemu przebiegła bez najmniejszego problemu. I już po niecałych 14 minutach pokazuje się pulpit. Brakuje kilku sterowników w menadżerze urządzeń. Na początek instaluję sterownik do karty sieciowej. Dzięki działającej sieci mogę przekopiować sobie resztę sterowników z mojego domowego komputera poprzez FTP. Następnie instaluję VIA Service Pack, zawierający sterowniki do chipsetu płyty głównej. Po kolejnym restarcie instaluję kartę graficzną NVIDIA i już na zakończenie instaluję sterownik dla karty Sound Blaster 128. Po kolejnym restarcie mam już wszystko zainstalowane, jednak zanim zabiorę się za testy, muszę zabrać na warsztat moje karty graficzne. Karty graficzne bez wentylatorów są ok i nie wymagają mojej uwagi. Jednak w kartach z wentylatorami trzeba nasmarować oba wentylatory. W tym celu wykręcam śrubki mocujące wentylatory. Na oś wentylatora daję kropelkę smaru syntetycznego do łańcucha rowerowego. Parę razy nim pokręcę, aby smar się rozprowadził. I gotowe. Mogę przykręcać wentylator do radiatora karty. Odkręcam wentylator, kropelka smaru, przykręcam wentylator do radiatora i gotowe. Ale to jeszcze nie wszystko. Na tej karcie był kiedyś wymieniany kondensator. Nie wiem, kto to lutował, ale nie przyłożył się do tego. Jak widać, kondensator nie jest przylutowany i można nim ruszać. A po mocniejszym pociągnięciu wyjąłem go z laminatu karty graficznej. Przy pomocy topnika i plecionki oczyszczam punkty lutownicze. Kondensator to 1000 mikrofaradów na 10 V. Mam taki z odzysku. Pasuje idealnie. Lutuję punkty lutownicze. Następnie oczyszczam płytkę przy pomocy cleansera i gotowe.
No to zaczynamy nasz retro pojedynek kastratów od benchmarku Final Reality, czyli benchmark, który wygląda jakby był robiony na Amidze po mocnej kawie. Pierwsza na ring wchodzi Riva Vanta. 100 MHz na rdzeniu, 125 na pamięciach, 16 MB pamięci VRAM, szyna 64 bity, no biznes klasa to nie jest wynik, 4,91 punktu. Potem wchodzą karty TNT 2M64. Mimo różnic w taktowaniu, wynik jest prawie taki sam, czyli 4,95 i ,94, czyli różnica taka jak między jogurtem naturalnym a jogurtem light. Niby coś innego, a jednak nikt nie widzi różnicy. I wtedy wpada GeForce 2MX 464 bity i tu już mamy skok do 5,15 punktów. Widać, że architektura GeForce 2 rzeczywiście robi robotę, bo pamięci dalej ma wąskie jak kieszeń studenta, a mimo to coś próbuje udowodnić. Ale teraz najlepsze wjeżdża GeForce 2MX 428 bitów, napakowany jak kulturysta po kreatynie, 200 MHz na rdzeniu i 143 na pamięciach VRAM szeroka. Szyna aż się prosi o lepszy wynik. Ale Final Reality ma inne plany. Wynik to 5,14 punktów. No po prostu benchmark stworzony przez poetę karta, która jest obiektywnie 2-3 mocniejsza od reszty, dostaje dokładnie taki sam wynik jak 64-bitowy kuzyn z promki na peceta gamingowego z elektromarketu. No to pora na 3D Mark 99. Test, który na początku wieku wyciskał ostatnie megaherce z naszych pecetów. Zaczynamy od Riva Vanta wynik. 4082 punkty. Wynik całkiem solidny jak na kartę, która wygląda jak demo wersja prawdziwego TNT-2. Potem wchodzi TNT 2M64 i wynik jest nawet słabszy, bo tylko 4459 punktów, czyli praktycznie to samo co Vanta. Natomiast drugi akcelerator, TNT 2M64, ale z wyższymi zegarami, osiąga wynik 4692 punkty. No i faktycznie, tutaj widać, że dodatkowe megaherce coś dały. To nie jest przepaść, ale zawsze coś. Spore zdziwienie przynosi GeForce 2MX 464 bity, bo jego wynik to tylko 3982 punkty. Tak, karta nowsza, karta teoretycznie lepsza, a tu 3. The Mark patrzy na nią jak na ucznia, który miał być geniuszem, a napisał kartkówkę na truje. I to taką naciąganą. Po czym z hukiem wjeżdża jej starszy brat. GeForce 2MX 400, ale 128 bitów. Potężniejszy, szerszy. Z pamięcią jak autostrada A2 i jej wynik to 5168 punktów. No i tu widać, że benchmark lubi szeroką szynę. Na tle pozostałych kart wygląda całkiem nieźle. Podsumowując, Riva Vanta i najsłabsze M64, różnice między nimi są minimalne. GeForce 2 zaskakująco słabo. Za to jego wersja 128-bitowa to król testu, absolutny dominator, jedyny, który zrobił efekt wow. No i pięknie. Wchodzimy w 2001 rok z nadzieją, że 3D Mark 2001 zmieni układ sił. A uwierzcie, tam dopiero robi się ciekawie. No to czas na 3D Mark 2001 SE Benchmark, który w 2001 roku potrafił upokorzyć połowę kart na rynku, a drugą połowę doprowadzić do płaczu. I tutaj różnice między naszymi bohaterami robią się dużo bardziej dramatyczne. Na początek Riva Vanta. Wynik 1154 punkty. I powiem szczerze, jak na kartę, która została zaprojektowana w czasach, gdy Transform and Lighting było tylko teorią, a pixel shadery kojarzyły się z science fiction, to jest naprawdę okej Vanta. Wchodzi, robi co może, wymiata kurz i mówi: panowie,
Więcej ode mnie nie wymagajcie. Potem pojawia się pierwszy TNT 2M64 i wypada trochę słabiej. Osiąga 1097 punktów. Czyli benchmark pokazał mu cyfrową kartkę. Następnie GeForce 2 TNT M64, troszkę wyższe zegary, większa pewność siebie i 1168 punktów. Minimalnie lepiej niż Vanta. Ale teraz wchodzi GeForce 2 MX 464 bity. I to już jest inna liga. 1779 punktów. Benchmark aż odetchnął z ulgą, bo w końcu zobaczył coś, co potrafi udawać współczesną kartę. Aż tu nagle pojawia się GeForce 2 MX 428 bitów i robi prawdziwe show. 2933 punkty. To jest prawie 2,5 raza więcej niż TNT-2. Tutaj 3D Mark jednoznacznie pokazuje, jak dużo daje bardziej nowoczesna architektura. Szersza szyna, szybszy rdzeń i karta po prostu odjeżdża reszcie jak pendolino do drezyny. A to dopiero rozgrzewka, bo następne testy to czysty Real World Gaming. Quake 2 i Quake 3. Lecimy z Quake 2, tu już nie ma litości. Tu nie ma shaderów, bajerów i cudów. Tu jest czysty, surowy FPS, jak prosto z lat 90., kiedy wszystko pachniało jeszcze OpenGL-em, zaczyna Riva Vanta. Wynik 41 klatek na sekundę. Następnie TNT 2 wchodzi na ring i osiąga prawie 42 klatki, czyli 0,2 klatki więcej, co w praktyce oznacza, że to różnica żadna, wydajność praktycznie identyczna. Po czym wpada TNT 2 z wyższymi zegarami i wykręca 48 klatek. Ale teraz wchodzi GeForce 2 MX 464 bity. I w Quake 2 ta karta dopiero pokazuje, że ma tą moc mimo wąskiej szyny. Wynik to prawie 100 klatek. A co na to GeForce 2 128 bitów? I jak Terminator wali? 173 klatki na sekundę. To jest ten moment, kiedy pozostałe karty nie mają nawet prawa głosu. Ten MX 400 nie tylko wygrał. On przejechał Quake'a 2 jak czołg przez ogródek babci. Przepaść jest gigantyczna, prawie 4 razy lepiej od najsłabszej karty. Widać jak na dłoni, że Quake 2 uwielbia szeroką szynę pamięci i wyższą przepustowość. Dla tej gry architektura GeForce 2 to jak cheat code wpisany w konsoli. A teraz wchodzimy w Quake 3, gdzie dopiero zaczyna się prawdziwy parkour dla kart graficznych. Tam już liczy się nie tylko surowa moc, ale też bardziej nowoczesne funkcje. Quake 3 to już gra, która potrafiła upokorzyć stare karty tak skutecznie, że niektóre po teście powinny dostawać talon na rehabilitację. Czas na Quake 3, czyli benchmark, który w 1999 roku wymagał od kart pełnej obsługi OpenGL oraz Transform and Light. Zaczynamy od Riva Vanta. Wynik to dokładnie to, czego się spodziewałem, czyli 36 klatek na sekundę. Tu trzeba mocy, a Vanta tego nie zapewnia. Kolejne akceleratory to TNT-2 z wynikiem 35 klatek dla wolniejszej karty. Mocniejsza TNT wykręca 38 klatek na sekundę. Tak, to wyniki w okolicach Vanty. I wtedy wchodzi GeForce 2 MX 400. Wersja 64-bitowa osiąga oszałamiające 66,6 klatki na sekundę diabelski numer i diabelski skok wydajności. Tutaj już widać jak działają sprzętowe T i L, lepszy fill rate, nowsza architektura. Ale najlepsze dopiero przed nami GeForce 2 MX 428 bitów. Robi absolutny pogrom, wykręcając aż 109 klatek na sekundę. Dobra, kończymy serię testem, który jest tak egzotyczny, że większość ludzi nawet nie wie, że kiedyś istniał. Cinebench 2000, czyli test, który próbował udowodnić, że karty z końca lat 90. mogą być poważnymi narzędziami do renderowania grafiki 3D. Spoiler, nie mogą, ale zobaczmy jak bardzo nie mogą. Zaczynamy od Riva Vanta. Wynik 11,3 punktu.
TNT-2 osiąga 11,37 punktów, czyli o 0,07 więcej. To jest poprawa tak mikroskopijna, że pewnie jeden dodatkowy piksel zdążył się zrenderować przed końcem testu. Następnie TNT-2 z wyższymi zegarami. Wynik to 11,35 punktu, czyli trochę gorzej. Mam teorię, benchmark po prostu rzucił monetą i wpisał losowy wynik. A teraz GeForce 2 MX 464 bity i robi wyraźny krok naprzód. 14,06 punktu. I na końcu wjeżdża GeForce 2 MX 428 punktów. Wynik 14,2 punktu. I tu ciekawostka. Mimo że karta jest wyraźnie mocniejsza, różnica prawie nie istnieje. Dlaczego? Bo Cinebench 2000 praktycznie nie korzystał z przepustowości pamięci, a tym bardziej ze sprzętowego TIL. Ten benchmark bardziej testował, czy twoja karta kiedykolwiek słyszała o OpenGL-u i potrafi go wykorzystać. Więc obie EMX 400 wypadają podobnie, a wszystkie starsze karty siedzą w kącie i udają, że nie było tego testu. No i dobrnęliśmy do końca naszego retro maratonu kart graficznych. Testy były różne. Trochę poważne, trochę absurdalne, trochę takie, że nawet benchmark nie wiedział, co robi. Ale dzięki temu wiemy jedno. Stare karty to nie sprzęt, to osobowości. Każda z nich miała swój charakter, swoje kaprysy i swoje momenty, kiedy błyszczała, albo przynajmniej nie wybuchła Riva Vanta. To był taki stary, wierny piesek. Nie najszybszy, nie najładniejszy. Czasem wyglądał, jakby o północy zmieniał postać w akcelerator 2D, ale dawał radę TNT 2M64. 2 sztuki, ta sama filozofia życia. Jedziemy na tym, co mamy, czyli na 64 bitach. W Quake'ach jeszcze próbowały walczyć, ale w benchmarkach ledwo dawały radę. GeForce 2 MX 400. Wersja 64-bitowa z wąską szyną pamięci wyglądała biednie. W Quake 2 i 3 odpalał turbo i robił wyniki, które aż prosiły się o fanfary. W 3D Markach raz błyszczał, raz potykał się o własny VRAM, ale zawsze było widać, że technologia jest tu nowocześniejsza. GeForce 2 MX 400. 128 bitów. A to już był generał całej armii. W teście Quake 2 i 3 zrobił taki pogrom, że nawet współczesne kalkulatory zaczęły zazdrościć. Gdzie tylko benchmark korzystał z przepustowości pamięci, odjeżdżał wszystkim jak Pendolinio. W skrócie, jeśli gra lub test lubił szeroką szynę, GeForce 2 MX 400 128 bitów. Demolował. Jeśli nie, był po prostu najlepszy. I to by było na tyle w naszym pojedynku kastratów z epoki. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się razem ze mną, bo te wyniki były jak podróż w czasie. Prosto do roku, kiedy Windows 98 królował, a 800 na 600 to była wysoka rozdzielczość. A ja tymczasem odkładam te karty do pudełka z podpisem. Czasem dają radę i lecę szukać kolejnych artefaktów do sprawdzenia. Na zakończenie pozostał mi najważniejszy test. Czy pójdzie na tym Doom? Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!